Cześć! Zapraszam Was na recenzję składanej kompaktowej bieżni AXO M5. No to zaczynamy. AXO M5 to najmniejsza bieżnia w ofercie AXO. Jej starszą siostrą jest M9, której recenzję robiłem już jakiś czas temu i tutaj możecie sobie zobaczyć odnośnik do tej recenzji. Jest to ich najmniejsza kompaktowa bieżnia, natomiast posiadająca wiele atutów i właśnie teraz o nich Wam opowiem. Jeśli chodzi o detale techniczne, to może zaczniemy od ceny. Na chwilę obecną w cenie promocyjnej M5 kosztuje 1999 zł. W tej cenie otrzymujemy sprzęt, który waży 56 kg, 149 cm wysokości, 75 cm szerokości, 25 cm grubości, a to sprawia, że jest to bardzo kompaktowa bieżnia. Co do powierzchni biegowej, to mamy tutaj 48 cm szerokości na 130 cm długości. Myślę, że jest to bieżnia dla osób do 1,90 m. Nie powinno być większych problemów, jeśli tutaj chcecie sobie zacząć trenować, jeśli chcecie biegać. Maksymalna prędkość to 14 km na godzinę. I bardzo fajnym rozwiązaniem w tej bieżni jest fakt, że jest to pełnoprawna bieżnia, która posiada regulowane nachylenie, a więc możemy ją wznieść do 12 stopni, a więc możemy sobie biegać pod górę, możemy sobie spacerować pod górę i sprawić, że nasz trening jest jeszcze bardziej efektywny, jeszcze bardziej atrakcyjny. No i to również odróżnia ją od klasycznych walking padów, czyli płaskich bieżni, po których w zasadzie możemy tylko spacerować. Maksymalna waga użytkownika, którą podaje producent, to 100 kg. Ja myślę, że to jest totalny maks, totalna górna granica. Myślę, że mega komfortowo silnik 1,25 konia to jest gdzieś tam dla osób poniżej 90 kg. Ja ważę 85 i nie miałem problemów, tutaj nie czułem braków mocy przyspieszając czy wznosząc bieżnię. Natomiast jeśli ważycie troszeczkę więcej, jesteście troszeczkę więksi, myślę, że trzeba wziąć pod uwagę troszeczkę inny model i troszeczkę inny level sprzętu. Sama bieżnia zaprojektowana jest bardzo minimalistycznie i ten design mi się po prostu podoba. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, plastiki są spasowane bardzo dobrze, nic nie puka, nic nie trzeszczy. Po kwartale użytkowania wszystko jest na swoim miejscu, ale AXO przyzwyczaiło nas już do tej jakości. Kolejnym plusem jest kompaktowość i mobilność bieżni. Jest to produkt pomiędzy starszą siostrą, większą bieżnią AXO M9 i totalnie małymi bieżniami do chodzenia. Natomiast sama mobilność stoi na bardzo dobrym poziomie. Dwa komplety kółek sprawiają, że bardzo łatwo tym sprzętem manewrować. Mamy tutaj tak zwane kółka walizkowe, które możemy sobie wysunąć, przez co możemy ją jeszcze łatwiej manewrować. Sama bieżnia jest dosyć płytka, a więc nie ma problemu, żeby wsunąć ją być może również pod łóżko. To też kolejny duży plus. Jeśli chodzi o osiągi, to 1,25 konia mechanicznego. Ten silnik daje nam odpowiednią moc do użytku domowego. Maksymalna prędkość 14 na godzinę i nachylenie 12 stopni powinno wystarczyć na poziomie początkującym do amatorskiego trenowania w domu, spacerowania, marszów pod górę. Natomiast jeśli jesteście dużo mocniejszymi zawodnikami, dużo bardziej wytrenowanymi, myślę, że powinniście poszukać bieżni z innej półki, sprzętu już dużo bardziej profesjonalnego. Sam komfort biegania, 48 cm taśma szerokości, pas 130 długości. Myślę, że powinien sprawdzić się dosyć komfortowo do 1,90 m. Tutaj takie osoby na tej bieżni biegały i nie zgłaszały problemów. Natomiast jeśli, tak jak powiedziałem wcześniej, jesteście osobami dużo bardziej wytrenowanymi, powinniście poszukać sprzętu już z innej półki. Co do konsoli, jest ona bardzo czytelna, bardzo prosta, bardzo intuicyjna w obsłudze. W zasadzie po włączeniu bieżni od razu możemy sobie tutaj bez czytania instrukcji obsługi zacząć trening, a więc mamy ikonki pokazujące czy zwiększenie prędkości, czy zwiększenie nachylenia. Dodatkowo dedykowany uchwyt na telefon czy tablet jest takim wyposażeniem dodatkowym. Mamy tutaj wbudowane małe głośniczki, które nie działają rewelacyjnie. Mamy łączność Bluetooth, możemy połączyć się z aplikacjami takimi jak Zwift, czujnik pomiaru tętna, natomiast nie działa on idealnie, na pewno dużo lepiej sprawdzi się pas telemetryczny. Natomiast sama konsola jest bardzo intuicyjna i przejrzysta. Ale żeby nie było tak idealnie,
ten sprzęt posiada również minusy, o których Wam teraz opowiem. Na pewno najbardziej rzucającym się w oczy i tym, co troszeczkę może przeszkadzać, jest fakt, że bardzo szybko odkleiły się pasy antypoślizgowe i trzeba to rozwiązać w swoim zakresie, podklejając je na nowo. Drugą opcją, z której ja osobiście nie korzystam, bo najczęściej jeśli trenuję i monitoruję pomiar tętna, to jest to albo zegarek, albo pas telemetryczny. Nieidealnie działa pomiar tętna z uchwytu, z konsoli. W podsumowaniu po kwartale użytkowania AXO M5 mogę powiedzieć, że jest to po prostu bardzo uczciwy sprzęt. W okolicach 2000 zł otrzymujemy bieżnię, która jest bardzo mobilna, bieżnię, która ma regulowane nachylenie, ale warto również podkreślić sprzęt, który posiada aż 3-letnią gwarancję, co w tej cenie stawia go totalnie top w konkurencyjności. Mamy bardzo dobrą gwarancję, w bardzo dobrej cenie, z bardzo rozsądnym, jakościowym produktem. Oczywiście warto wziąć pod uwagę, jeśli jesteście ciężsi, czy jeśli jesteście dużo bardziej zaawansowani, że ta bieżnia może nie spełnić Waszych oczekiwań. Natomiast jeśli chcecie w warunkach domowych uprawiać jogging, jeśli chcecie maszerować pod górę, chodzić dłużej, nie jesteście bardzo ciężcy, myślę, że ten sprzęt jest naprawdę dobrym rozwiązaniem, a jego największym atutem jest jego mobilność i kompaktowość, a więc ja ogólnie bardzo polecam ten sprzęcik do domowego użytku. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało, a ja dziękuję za uwagę i życzę Wam dobrego dnia.